Tu się dzieje? A jakim cudem wy tu wchodzicie? Przez moją szybę. Chyba jest, czuję, że jest obserwowany, dlatego ucieka. Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, a to jest nowa seria na kanale Planet Zoo. I dlaczego nie Indiana Jones? Bo żyjemy w takich czasach, że konsumpcjonizm i wiecie, cały czas trzeba coś nowego, jesteśmy przebodźcowani i mamy ciągle mały po prostu poziom tej dopaminy i chcemy cały czas czegoś nowego, świeżego i tak dalej, więc ciągłość takiej gry nie sprawdza się absolutnie. Ja to zrobiłam na próbę, ale widzę, że jest po prostu źle. Dlatego przechodzę do nowej gry i na pewno przez jakiś czas tutaj będę. Po pierwsze, ja tą grę po prostu uwielbiam i myślę, że dużo z Was też lubi gry tego typu, że się coś buduje, że się coś tworzy. No i zwierzątka, nie? No któż by nie kochał zwierzątek? Tutaj jak widzicie mam jelenie i to są albinosy w ogóle. I ja te albinosy mam w sumie dzięki temu, że no, spędziłam w grze 82 godziny, więc zdobyłam całkiem sporo tutaj punktów, tak zwanych kredytów za ochronę. I mogłam sobie kupić różne takie bardziej egzotyczne odmiany, warianty tych zwierząt, no a w sumie jedynym wariantem tutaj jest albinos. Jeszcze tutaj takich czarnych to nie widziałam, nie wiem jak to się fachowo nazywa, nie pamiętam. No ale tak, mam tutaj jelonki, albinosy i to na razie są jedyne zwierzęta w moim zoo. Tutaj już zaczęłam budować wybieg dla kolejnych zwierząt i ja przez chwilę myślałam, że mi gdzieś te moje zwierzęta z magazynu zaginęły, ponieważ wróciłam do zoo po dłuższej przerwie, ale nie, one są, tylko no, ja myślałam, że ich nie ma, więc kupiłam sobie rosomaki. I stwierdziłam, że no dobra, skoro już te rosomaki kupiłam, zaadoptowałam, to znaczy się za pieniądze, no to już te rosomaki wprowadzę do wybiegu, który właśnie zaczęłam tutaj budować i ja tutaj na początku budowałam wybiegi tak, jak to jest według gry, czyli tutaj mamy jakieś do wyboru, łańcuch, blacha, jakiś gabion, murki i tak dalej. Ale to jest trochę nudne, więc zobaczyłam też na innej stronie, na innym kanale. Swoją drogą bardzo polecam kanał Adam Up, bodajże on się nazywa. I on po prostu pokazuje, jak robi swoje własne customowe wybiegi. To jest naprawdę super sprawa, że tu można coś takiego robić i bardzo łatwo można taki wybieg zrobić. Nawet z samych na przykład skał jest na to patent, żeby po prostu te zwierzęta nam z wybiegu nie uciekały. Dobra, dobrostan zwierząt zwabił demonstrantów. Ja tutaj sobie paplam, a tu zoo cały czas działa i coś się dzieje. O, zobaczcie, nawet dostały papu. Więc też podczas budowy najlepiej sobie po prostu włączyć pauzę, bo jak się ma więcej zwierząt, to się naprawdę bardzo dużo tego dzieje. I ja tutaj mam głód, inkubacja, pryszczyca, wyrzutek społeczny. Naprawdę o te zwierzęta trzeba dbać, więc może najpierw rozwiążmy te problemy, które się tutaj pojawiły. Ja już chyba wiem o co chodzi. I już wiem, dlaczego mam tutaj problem z wybiegiem, dlaczego te zwierzęta chorują. Przez wodę. Woda jest brudna. Ja całkowicie zapomniałam, że ta woda, żeby była czysta, no to trzeba ją czyścić, a robi się to za pomocą tutaj właśnie oczyszczaczy powietrza i tu jest bodajże uzdatnianie wody. Tylko jaki jest minus? Jak ja to postawię gdzieś tutaj, no to ludziom to będzie przeszkadzać, że to jest brzydkie, że to jest że to jest fuj i psuje im widoki, więc albo to otoczę jakimiś drzewkami tak, żeby oni tego nie widzieli, ale najlepiej jest to po prostu postawić gdzieś daleko i niestety ta siatka mi tutaj przeszkadza, że nie widzę teraz ścieżki, co mnie trochę drażni, ale chyba to jakoś można było wyłączyć. Dobra, tu jest przód, ok, czyli ja to postawię gdzieś tutaj z tyłu, tu nie powinno nikomu już przeszkadzać, dołączę do tego trasę, żeby technik mógł tutaj dotrzeć. No i z tego co widziałam, no to ta woda dosięga tej wody, więc ona powinna być tak, już jest coraz czystsza. No i niedługo osiągnie 100%, także będzie czysta i zwierzątka nie będą chorować, no to też o tym trzeba pamiętać, bo cóż, można postawić po prostu koryto z wodą, tak? I one będą z tego koryta pić. Ale ja chcę te wybiegi budować w miarę naturalne. Ok, możemy wrócić do budowania naszego wybiegu i ja ogólnie staram się robić, tak jak mówiłam, naturalne te wybiegi i jest coś takiego, że możemy sobie wybrać konkretny rodzaj skały, skała pustynna, kamień pokryty mchem i tak dalej. Jest naprawdę dużo opcji do wyboru, ale jest też tutaj taki specjalny kamień, taki po prostu dekoracyjny, który można zmieniać mu kolor, więc nie musimy stawiać
takich konkretnych z jakiegoś tam regionu i tak dalej, tylko możemy zrobić skałę sztuczną i potem ją sobie pomalować. I to jest bardzo proste, bo zawsze mamy taką tutaj opcję edycję koloru. Dla innych rzeczy też oczywiście, no żółta to może nie, ale jakaś tam inna sobie można tutaj paletę barw zmienić, ustawić, zrobić sobie jakąś skałę szarą, jakąś taką bardziej beżową, czy coś takiego, jak kto chce. Ja teraz nie będę się w to bawić, tylko po prostu wezmę, zbuduję to z skał europejskich, bo tak mi się kojarzy Rosomak, że on tutaj gdzieś w Europie żyje. Może się mylę, ale to tutaj w tych filtrach najlepiej sobie ustawić. Weźmy sobie klimat umiarkowany, no i tu będziemy mieć skały, więc robimy teraz wybieg dla Rosomaka. Poza tym, że możemy budować tutaj ze skał sobie jakieś różne właśnie naturalne kompozycje i tak dalej, to warto też dodawać takie elementy urozmaicenia właśnie, no dla rosomaków, no to coś do wspinaczki, coś do chodzenia i tu jest tak dużo opcji, że ja aż po prostu nie jestem w stanie wszystkiego naraz powiedzieć, ale na pewno będę chciała to wszystko pokazać prędzej czy później, także można tutaj tworzyć naprawdę wspaniałe konstrukcje. W tym wypadku używam sobie specjalnych takich przystosowanych do wybiegów, dedykowanych tak naprawdę do wybiegów dla zwierząt, które się lubią wspinać. No i tutaj łączę to ze skałami, co będzie tworzyło taki praktycznie naturalny look, że tak powiem. I ja oczywiście sama też na to nie wpadłam, sama tego nie wymyśliłam. Po prostu zobaczyłam właśnie na tych innych kanałach, gdzie jest poświęconych Planet Zoo i naprawdę to wygląda tak super, że stwierdziłam, że ja też tak chcę, też tak będę budować, bo skoro można, to czemu by nie? No szczególnie właśnie z tą opcją, że te wybiegi można robić takie, że nie widać tych barier i że tak jakby mamy naturalne wybiegi, naturalne skały, naturalne jakieś ogrodzenia, to naprawdę jest super sprawa. W przypadku budowania takich właśnie naturalnych miejsc do skakania, do wspinaczki się trzeba też niestety uważać na to, że zwierzęta mogą wyskoczyć poza ogrodzenie, bo jeżeli są dość skoczne, jak na przykład lamparty, jaguary czy małpy, to taki murek, który ja tutaj mam, to zdecydowanie nie będzie wystarczający i trzeba będzie po prostu zainwestować w coś wyższego albo nie robić aż tak wysokich tutaj dla nich podestów do tego właśnie wspinania się i łażenia. To jest też fajne, że można tutaj bardzo łatwo to wszystko budować ze względu na to, że no jak sami widzicie, ja sobie kopiuję te elementy, po prostu je podmieniam, przekładam. Możliwości tutaj jest naprawdę wiele, jeżeli chodzi o budowanie. Można w dowolny sposób sobie to podmieniać, ustawiać. No, jest tak dużo tutaj rzeczy, tak dużo kombinacji, że ja bym mogła w tej grze naprawdę spędzać całe dnie. No i prawie, że tak całe dnie spędzałam. No, może nie do końca całe, ale naprawdę dużo godzin poświęcałam na to, żeby w to grać. No bo jak już się człowiek wciągnie, no to ciężko, żeby go od tego oderwać. Tutaj stworzymy coś na zasadzie schronienia? Na zasadzie takiej naturalnej jakiejś jaskini i jamy, chociaż tutaj tutaj postanowiłam, że będzie okno widokowe dla gości. Oni będą sobie z tej strony mogli te zwierzęta obserwować. No i co w tej grze jest ok, bo jest takie, no powiedzmy realistyczne, ale jest tym samym też frustrujące. To jest to, że czasami goście narzekają, że zwierząt w ogóle nie widać, że one się gdzieś schowały i o nich nie może obejrzeć. No i to oczywiście wpływa negatywnie na ocenę naszego zoo, naszych wybiegów, więc też no, te zwierzęta oczywiście też potrzebują jakiegoś schronienia, żeby mieć trochę komfortu dla siebie, tak? No ale goście tego nie rozumieją, no i po prostu chcą zwierzęta za wszelką cenę widzieć, więc ja zrobię to schronienie takie, powiedzmy, półodkryte. Do budowania takich elementów też jest fajny sposób, żeby sobie po prostu przygotować, tak jak mówiłam wcześniej, coś na zasadzie projektów. Oczywiście my tych projektów nie musimy zapisywać, jeżeli nie będziemy ich używać później, tylko na przykład do tej jednej konstrukcji, ale robimy sobie coś na zasadzie jakiegoś małego wzoru, który później będziemy kopiować i wklejać w różnych tak jakby wariantach, w sensie obrócić trochę w prawo, trochę w lewo i to już wtedy wygląda, że niby jest inaczej, a to wciąż to samo, tak? Także najpierw sobie tworzymy po prostu jakiś element, który będziemy mogli powielać i kopiować. Ok, tak jak tutaj mam taki, no całkiem spory w sumie wyszedł, gruby, miał być trochę cieńszy, ale przytrzymując Shift i zaznaczając sobie strzałką później cały ten obszar, możemy sobie to bez problemu
skopiować, tak? Czyli powielić i ustawić w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, gdzie chcemy. I to też jest naprawdę dla mnie super opcja, bo wtedy nie tracimy już tyle czasu na no, tworzenie tego od samych podstaw, tak? Od początku. Ja wiem, że to może nie wygląda super teraz wow, bo to będzie trochę sklonowane, ale można zrobić trochę dłuższe, takie jakby te elementy, więc one wtedy nie będą już tak bardzo wyglądać sztucznie, że są po prostu skopiowane i wklejone. Okej, skończyłam robić te takie kamienne konstrukcje. Może jeszcze ich trochę dodam, ale nie chcę też, żeby tutaj było zbyt tłoczno i zbyt zagracone. No i tutaj z kolei też jest punkt widokowy, a trochę tutaj zasłania, jeżeli te rosomaki tam wejdą w tą jaskinię. No ale trudno. W takim razie tutaj nie będą miały dostępu. Tu będą takie pomieszczenia bardziej gospodarcze, może jakiś mały kącik do spania. Ale co teraz? Ja chcę wiedzieć, czym ten rosomak lubi się bawić i mam nadzieję, że tutaj to sprawdzę. A jeżeli nie, to sprawdzę to w inny sposób, ale jest tu taka zoopedia i to jest bardzo fajna też sprawa, że tutaj mamy kalkulator. Ja mam trzech dorosłych osobników i tutaj mi pokazuje, ile potrzeba terenu dla tych trzech osobników. 738 metrów. Ok, mój wybieg ma bodajże więcej, bo sprawdzam. I jest to gdzieś chyba w informacjach ogólnych. Obszar lądowy 1620, czyli mają no 2 razy więcej niż potrzebują, jeżeli dobrze liczę. Obszar wodny 0 i średnia głębokość wody też 0, ale ok, bo nam to nie jest potrzebne dla naszego rosomaczka. Dla naszego rosomaczka jest 738 na 3 osobniki, ale one się przecież rozmnożą, tak? Dlatego ja zostawiłam 2 razy więcej miejsca, a tak naprawdę zawsze buduję tak wielkie wybiegi, bo mam wrażenie, że te zwierzątka się tam kiszą. No, ale można też oczywiście wykastrować. Tak, no nie do końca kastrować. Tutaj się po prostu podaje tabletki antykoncepcyjne, coś takiego i te zwierzęta się nie będą rozmnażać. Wtedy można zrobić mały wybieg, one się nie będą tłoczyć, ale nie będą się też rozmnażać. No i wymóg dotyczący wspinania. Minimum 58 m2 powierzchni do wspinaczki. Czy to spełniłam? Nie wiem. Przekonam się, jak już je wpuszczę. No i tutaj mamy też temperaturę, ok? I ile musi mieć minimalna wysokość, jaka musi być minimalna wysokość ogrodzenia. Tu mamy wszystkie dane gatunku, ale to już jest dla ciekawskich, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o zwierzętach. Badania laboratoryjne. No ja mam tutaj, ok, widzę co on już mniej więcej lubi, bo te rzeczy można dla niego odblokować, ale ja nie będę teraz z tego brała, czyli po prostu wezmę te rosomaki tutaj i wpuszczę je na ten wybieg i kiedy one już tu przyjdą, to ja wtedy będę mogła stwierdzić, co im jeszcze potrzeba, bo tak jest według mnie najłatwiej, także posegregujemy sobie po moim rosomaczku. No i zaznaczmy te wszystkie 3. Wzięłam oczywiście 2 albinosy, no bo jakby inaczej. Wyślij do zoo i brak ścieżek do miejsca docelowego. Jak to? Przecież tutaj jest ścieżka. Aha, nie ma ścieżki. No dobra, nie zbudowałam jeszcze ścieżki, także niestety szybko muszę podłączyć ścieżkę dla personelu, gdzie oni będą mogli się tutaj poruszać tą ścieżką. Weźmy sobie 4 metry szerokości, no i chyba ich tutaj po prostu podepnę. A później najwyżej będę to jakoś inaczej budować. Dobrze jest też budować ścieżki od siatki, czego ja teraz nie zrobiłam, ale można sobie wyrównać do siatki, to jest taki przycisk, bo wtedy o wiele łatwiej się buduje inne elementy, no ale już trudno, za późno już będzie tak po prostu dowolny obszar jaki jest. Weźmy z powrotem tego rosomaka i wyślij do zoo. Proszę bardzo, zaplanowano, ale muszę włączyć pauzę z powrotem. Nie przyspieszenie czasu. Tak włączam sobie pauzę, bo tam naprawdę dużo się dzieje z tymi jeleniami. Oto moje rosomaki! Są naprawdę bardzo malutkie. Więc może trochę przesadziłam z wielkością wybiegu. A może nie, ale jak to zamknę... Co? Rosomak walczy z powodu przepełnienia? Moment, nie bijcie się, bo jak zginie ten... Nie no, dobra, one tutaj nie giną. Ale jak to? Ja myślałam, że rosomaki mogą być wszystkie 3, a widocznie 2 samice ze sobą się biją, więc weźmy tą samicę, wyślijmy do centrum handlowego. Okej, zniknęła. Czyli co? Mogą być tylko 2 rosomaki? No trochę słabo, więc ten wybieg jest zdecydowanie za duży na te rosomaki. Ach, chyba tutaj wpuszczę inne zwierzęta, a rosomaki po prostu odstawię. A co tu się dzieje? A jakim cudem wy tu wchodzicie? Przez moją szybę. Coś tu chyba poszło nie tak, nie?
Także nie wiem, co tu się odwaliło i dlaczego oni tutaj zaglądają ryjcem. Przecież ten rosomak może je dziabnąć, a może nie może, bo chyba jest bariera tutaj trochę wcześniej. Dobra, to na pewno jest do poprawki. Znowu zrobiło się ciemno, ale wróćmy do rosomaka, dobrostan. I teraz tak, co po kolei? Teren przede wszystkim. I już widzę, że ma za mało do wspinaczki rzeczy, miejsc, więc będzie trzeba to też naprawić, poprawić. Ale zacznijmy od trawy. On potrzebuje więcej krótkiej trawy, więc sobie tutaj pędzlem malujemy tak, żeby miał więcej tej trawy. Proszę bardzo, tutaj te główne obszary zamalujemy na zielono. Niech będzie. A to chyba muszę jakoś odgrodzić w końcu, żeby tylko ludziki mogli tędy przechodzić. Trawa długa, teraz jest jej... Teraz, bo ja coś tu chyba za dużo jest jej wciąż. To weźmy tutaj glebę. Może tutaj, gdzie są te właśnie rzeczy do wspinaczki. Przy tych skałkach, żeby było tak bardziej naturalnie. Żeby to tak wyglądało właśnie... No naturalnie to już nie będę powtarzać, no bo już nadużywam tego słowa, ale wiecie o co chodzi. Realistycznie, okej, może być realistycznie. Tutaj jeszcze trochę wzdłuż. Tutaj też może pomalujemy. A tam to zaraz to zablokuję. No i tutaj też coś postawię. Może żeby było trochę tej gleby. Już przesadziłam z glebą, więc dajmy też trochę skały, bo widzę, że też potrzebuję. O, skała. Skała przy skale. No właśnie, to jest bardziej logiczne, żeby dać skałę przy skale. Tak. Dalej ma trochę za dużo trawy, ale to nic, to się wszystko naprawi. Ja to wszystko ładnie tutaj wyrównam. Będzie miał też dużo skały. Na pewno muszę teraz im dać takie, no jak to się nazywa, poidła, karmidła i takie innego typu rzeczy. No i tutaj ten teren mi trochę też widzę psuje właśnie, bo tu jest też trawa, którą trzeba usunąć, ale okej, tutaj jest zadowolony, tak? Ma za mało do wspinaczki rzeczy, ale to się też oczywiście naprawi. Dobra, co nasz rosomak jeszcze potrzebuje? Dobrostan, urozmaicenia. No ma za mało zabawek, to już wiemy. Miejsce do wspinaczki zaraz dobuduję, ale zobaczmy, co chce rosomak. Tutaj na szczęście można sobie założyć filtry na konkretny gatunek, więc weźmy sobie rosomaka. Gdzie jest rosomak? Rosomak tundrowy. No i pokazują nam się tylko te rzeczy, które rosomak lubi, więc fajnie, dajmy mu tutaj jakieś zabaweczki. No znowu jest trochę ciemno, ja wiem, ale no cóż poradzić, że tutaj doba trwa normalnie, jak w prawdziwym życiu. I okej, już 30% rosomak już jest nieco bardziej zadowolony. Może dajmy mu też... ja nie lubię za bardzo tych dziwactw dawać kolorowych piłek. Wolę raczej coś naturalnego, więc dajmy mu tutaj... A tak wciśniemy, o tutaj... Będzie musiał się wspiąć, żeby to poniuchać i możemy, no dobra, niech będzie ta kula dyskotekowa. Niech będzie kula dyskotekowa, on będzie się bawił kulą, postawmy ją może tutaj, on zaraz ją przecież i tak popchnie i gdzieś kopnie i poleci dalej. Widzę, że wciąż jeszcze mu brakuje urozmaiceń żywieniowych, czyli przechodzimy do żywieniowych, no i tutaj mamy wróg piniata. Dobrze przeczytam? Wróg, widłoróg. Dobra, tak żeby ludzie mogli sobie widzieć, jak on tutaj atakuje te piniaty, więc dajmy może tutaj, żeby... Chociaż tutaj ludzie na razie nie chodzą, bo tutaj nic się jeszcze nie dzieje. Ale niech sobie tutaj stoi ta jedna piniata, a możemy dać mu jeszcze piłkę dla psów, chociaż już jest zadowolony, już jest odpowiednia ilość, ale dajmy jeszcze... No dajmy tą piłkę. Będzie on sobie turlał, tak? No i ogólnie mamy tutaj rodzeństwa. Ojej, już myślałam, że wzięłam jakieś rodzeństwo, ale nie. Wyrzutek. No dobra, on się jeszcze nie zintegrował z tą samicą, a raczej ten samiec, ta samica się z tym samcem nie zintegrowała, ale on to wszystko jeszcze nadrobi i zrobi. No i teraz tak, roślinność to jest też istotne, żeby im tutaj zapewnić, więc mam na szczęście tagi, czyli według tych tagów będę sobie po prostu wybierać roślinność Europa i Azja. Czyli ta roślinność tutaj jest ok. Własność to nie, ale typ listowy, a to też jest spoko, bo mogę sobie najpierw wykluczyć wszystko inne, zostawmy sobie same drzewa. Drzew nie ma, ok, więc krzewy. Krzewów też nie ma? Dobra, coś tu jest, nie halo. Coś tu chyba nie tak te filtry. Aha, bo jestem na skałach, ok, mój błąd. Dobra, przejdźmy jeszcze raz na drzewa, na roślinność. Dobra, i mamy same drzewa. No właśnie, tutaj z tym tworzeniem tych roślin, tego takiego elementu przyrody dla tych zwierząt, no jest taki minus, że czasami te zwierzęta po prostu nie tolerują jakichś tam gatunków roślin i oczywiście można to ignorować i no cóż, i na siłę te rośliny tutaj dawać, jednak ja wolałabym, żeby te zwierzęta były maksymalnie zadowolone i staram się jednak dawać takie rośliny, które one akceptują i tolerują.
Chociaż czasami jest naprawdę trudno, bo piękne kompozycje można stworzyć z różnych roślin, no ale niestety nasze zwierzęta twierdzą, nie, ja tego nie chcę, ja tego nie lubię, nie chcę, żeby to tutaj rosło, no i teraz właśnie usunęłam kilka z tych roślin, bo no cóż, no jednak wolę, żeby zwierzątka były happy w moim ogrodzie zoologicznym, bo jak sami wiecie, zdania na temat ogrodów zoologicznych są podzielone chyba do tej pory nawet i nie ma tak jakby, przynajmniej ja nie mam jednego konkretnego stanowiska w tej kwestii, czy zoo jest dla zwierząt dobre, czy zoo jednak dla zwierząt nie jest dobre i jest to jakiś rodzaj niewoli. Podzielcie się w komentarzu swoją opinią, bo może też na pewno macie coś do powiedzenia na ten temat. Ja do zoo lubię chodzić, nie ukrywam, ale zawsze mam ten właśnie taki dylemat, czy to nie jest jednak no, krzywdzenie zwierząt, bo nie ukrywam, kiedyś byłam świadkiem sytuacji, kiedy małpka mała, jakiś gibon, bodajże to był białoręki, już nie pamiętam, siedział sam w klatce i ta klatka wydawała się naprawdę bardzo mała. W każdym razie małpa siedziała sama. Siedziała sama w tej klatce i on dosłownie płakał, ale uwierzcie mi, to nie był taki płacz, tak jak zwierzę może płakać, tam właśnie wyć, czy coś w tym stylu. On po prostu płakał, to było tak smutne, on tak zawodził, że ludzie stali i w sumie nie wiedzieli, co myśleć. Każdemu zrobiło się jakoś tak przykro. No, ja pamiętam, że nawet mi się trochę oczy zaszkliły, w sensie, no, tak jakby jakieś tam łezki tak jakby poleciały i to było naprawdę straszne, to był bardzo smutny widok. Więc, no, moje zdanie co do zoo jest wciąż takie niejasne. Nie wiem, sama. Z jednej strony, no może i to prawda, że oni tam te gatunki niektóre odratowują. Coś tam kiedyś czytałam, że zoo we Wrocławiu odratowało populację żubra, a może to nie było zoo we Wrocławiu, ale w każdym razie któreś z zoo takie coś zrobiło, czegoś takiego dokonało. Ja teraz tutaj próbuję jeszcze tak trochę na siłę wcisnąć te rośliny, żeby ich tu było jednak trochę więcej, bo rosomaki lubią roślinki. Tu jest chyba i tak już, no jeszcze nie pokryłam, Boże, ile one potrzebują roślinności. Tak samo jak z tymi elementami wspinaczki, bo pokazywało, że jest za mało elementów wspinaczkowych dla rosomaka. A okazało się, że elementów wspinaczkowych jest całkiem sporo, tylko po prostu ten rosomak jeszcze ich nie zobaczył, nie obejrzał, nie podszedł do nich i nie zaliczało tego, że on to po prostu widzi. Tak samo jest z wodą, czasami się wyświetla, że za mało tutaj głębokiej wody dla jakiegoś zwierza, a się okazuje, że tej wody jest odpowiednia ilość, tylko on po prostu jeszcze tego terenu sobie nie zbadał. I zastanawiam się właśnie, czy to tak samo będzie tutaj z roślinami, bo cały czas mi pokazuje, że jest za mało. Kurczę, naprawdę ten rosomak potrzebuje takiej gęstwiny. Ja tutaj też nie mogę zapchać całego terenu krzaczorami, bo po prostu ludzie później nie będą w ogóle widzieli tego zwierza, więc staram się to upychać zawsze na brzegach. A jeszcze co widziałam fajnego, to jest motyw taki, żeby po prostu robić duże skupiska roślin, takie jedna przy drugiej dosłownie. No i dobra, wybieg dla rosomaków skończony, chociaż szczerze mówiąc jestem przekonana, że mogłabym to zrobić o wiele lepiej, bo tutaj trochę tak jakby gonił mnie czas, a chciałam to zrobić dobrze. Zmieni się też właśnie struktura filmów, które wrzucam na YouTube, a raczej ich czas wrzucania właśnie na YouTube, czyli będzie ich mniej, ale za to będą tak jakby bardziej konkretne właśnie też ze względu na to, na Planet Zoo, no bo tu jednak potrzeba dużo czasu, żeby coś zbudować i stworzyć, a nie chcę też byle czego wrzucać, także taka sytuacja. Mam nadzieję, że to wyjdzie na dobre. No i właśnie chów wsobny, bo się okazało, że to jednak jest rodzeństwo, także będę musiała te rosomaki niestety rozdzielić, znaleźć im innych partnerów, no ale tutaj było przeludnienie wcześniej, więc nie wiem, czy dwie pary się tu dogadają, czy jednak będę musiała te osobniki po prostu no wymienić, tak? Przynajmniej jednego z nich, samca lub samicę. Tutaj właśnie sobie idzie na legowisko, a jednak chyba nie. Dobra, pobiegł sobie gdzieś dalej. Chyba jest, czuję, że jest obserwowany, dlatego ucieka. Kulą się jak na razie jeszcze dyskotekową nie bawią. O, idzie w końcu opiekun nakarmić te głodomory, bo tutaj wcześniej też, no, przestawiałam trochę, tak? Zmniejszyłam ten wybieg, jest teraz o wiele mniejszy, ale wydaje mi się, że wciąż odpowiedni dla tych rosomaków. W sumie nie sprawdzałam jeszcze tej powierzchni tego wybiegu. Domek też trochę zmniejszyłam. No, trochę tutaj pozmieniałam, tak?
Trochę pozmieniałam, ale tak ogólnie on się prezentuje. No i tej roślinności naprawdę trzeba było sporo dać, a chodziło głównie o pokrycie tej całej powierzchni, bo tutaj są właśnie dwa aspekty, czyli roślinność, jak dużo roślin jest na ziemi, czyli nie chodzi o to, że uwalimy sobie w jednym miejscu 50 drzewek, tylko jednak ta powierzchnia musi być równomiernie pokryta, bo nie może być za dużo łysych placków ziemi, że tak powiem. No i dobra, no i to tak, wybieg mamy skończony dla rosomaków, to już się powtarzam znowu, ale właśnie tak chyba na szybko to wszystko budowałam, więc w następnym odcinku na pewno postaram się bardziej, obiecuję to Wam. A żeby nie było, że gadam bzdury, no to w sumie zobaczcie, o wiele lepiej wygląda ten wybieg jak dla mnie, dla jeleni. Wygląda tak jak dla mnie, bardziej przejrzyście. Tutaj trochę za dużo tego betonu, chyba tych klocków, jak dla niedźwiedzia. No ale rosomak to jest jednak agresywne zwierzę, więc on musi być dobrze tutaj zakotwiczony. No i co dla gości trzeba było postawić koniecznie właśnie tablice informacyjne, głośniki. No i tutaj pojemnik na donaty. Jakieś ławeczki, jeszcze śmietniki dobuduję i tak dalej. Postawiam kolejne 2 budki. To wszystko będzie się oczywiście rozwijać w trakcie. Ale no, dzisiaj starczyło czasu tylko na rosomaki i ich wybieg. A tutaj Wam pokażę, to nie jest mojej projekcji, ale jakie można cudowne rzeczy stworzyć po prostu w Planet Zoo. Takie efekty też tutaj są dostępne, dymy i tak dalej. Poziom czystości wybiegu grozi chorobą. No właśnie tutaj muszę zająć się tymi zwierzętami, ale zobaczcie sobie jak to wspaniale wygląda, jakie fajne. To jest to taki element ścieżki, więc można to sobie gdzieś postawić, podpiąć później to pod to ścieżkę. Znaczy, nie można podpiąć samej po prostu ścieżki, tak? Jak będziemy budować trasę, no to niestety, ale musimy pod tym smokiem tą ścieżkę zbudować, tak żeby ludzie na nią w ogóle wchodzili. W przeciwnym wypadku oni nie będą na nią wchodzić, tylko będą zawracać, także tutaj trzeba takim slalomem trochę, no, nie wiem jak ktoś to zbudował, bo chyba, że po prostu mniejsza szerokość. Jak jest mniejsza szerokość, to wtedy można pod kątem też bardziej budować. No, w każdym razie trzeba kombinować, ale dobra, idźmy dalej. Tutaj jest już mój projekt, no taka, powiedzmy coś jakby wielka tablica informacyjna, co tutaj jest. Oczywiście można tą tablicę gdzieś postawić, żeby faktycznie goście ją widzieli, żeby gra ją widziała, bo to niestety tak nie działa, że ja sobie tutaj ułożyłam napis Lions, no i oni już będą wiedzieć, że tu są lwy. To podłoże było oczywiście inne, nie taka wielka trawa, no ale takie rzeczy, takie cuda można sobie tworzyć. Tutaj chyba mój najlepszy projekt, bo najwięcej było pobrań. Wrzuciłam to na Steama, ludzie sobie to pobierali. Taki właśnie kiosk informacyjny. Tutaj się stawia budynek, to tak zwana skórka do tego budynku. Zresztą tutaj ten budynek jest już postawiony i ja nawet bym mogła przenieść go gdzieś tam do mojego do mojego zoo. Ale ja mam styl europejski, a tutaj robiłam typowo tropikalny, więc trochę mi szkoda tego i nie wiem, czy nie po prostu nie zrobię jednak zootropikalnego, bo mam bardzo dużo już materiałów i pomysłów na takie właśnie tropikalne dekoracje. Tutaj jest nawet lawa. Także to jest spoko, jak poprowadzę tutaj ścieżkę od tego punktu, ona nawet mi się sama podpięła, no to wtedy goście będą mogli korzystać z tego kiosku informacyjnego. Tutaj z automatu to się otworzy, pracownik wskoczy. No, ogrodzenia takie też właśnie w takim typie tiki, ja to mówię. No i lawa, to też sobie ja stworzyłam. Można też coś takiego sobie zrobić. Było to na wybiegu chyba dla lemurów właśnie, takie typu Madagaskar. Tu jakieś kiwi sobie stoją, łażą. Także też fajnie to wygląda. Jak dla mnie można sobie coś takiego budować, tworzyć i nasze zoo upiększać. No ale dobra, na dzisiaj to już naprawdę koniec, bo i tak chyba dość dużo czasu tutaj dzisiaj spędziłam. O Boże, to tutaj się stało za jelenienie, bo tu dorosły już samiec znowu jakiś, nie pamiętam tego samca, poważnie odwodnione. Zobaczcie jaki to jest bałagan. Ja chyba muszę zatrudnić więcej pracowników, którzy będą sprzątać, bo albo po prostu mam za dużo zwierząt i tą populację muszę jakoś tutaj przytemperować. No i dobra, kończymy na dzisiaj, tak jak mówiłam. I do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym odcinku. Bye bye!